Wiadomość od twojego skryby. W starożytnym Egipcie rządy sprawował faraon, człowiek uważany za bóstwo na ziemi. Bycie faraonem oznaczało władzę, bogactwo, ale też wiele tajemnic skrywanych w pałacowych zakamarkach. Jak jednak zostać faraonem? To pytanie zapewne nurtowało wielu młodych ludzi, którzy marzyli o władzy i chwale. Być może istniały jakieś specjalne rytuały lub tajne techniki, które pozwalały osiągnąć to wyjątkowe stanowisko. A może to jedynie kwestia urodzenia, losu czy nawet przepowiedni. Egipskie ceremonie i rytuały były pełne tajemniczych symboli i znaków, a sam faraon był otoczony aurą mistycyzmu i sakrum. Dlatego też droga do władzy była nie tylko trudna, ale też pełna niebezpieczeństw. Często wymagała poświęceń, walki z konkurentami i własną moralnością. Ale czy warto było po nią sięgać? Czy władza faraona była warta ryzyka? Odpowiedzi na te pytania można szukać w historii starożytnego Egiptu, pełnej intryg, tajemnic i legend. Aby zostać faraonem w starożytnym Egipcie, zwykle należało pochodzić z królewskiej rodziny i być wyznaczonym przez poprzedniego faraona. Jednak istniały również przypadki, kiedy osoby z zewnątrz zdobywały władzę np. poprzez inwazję, ale także dzięki talentowi i powolnemu wspinaniu się w hierarchii pałacowej, niczym po drabinie. Jeśli ktoś spoza układu chciał zdobyć władzę, musiał najpierw zdobyć pozycję w elicie politycznej lub wojskowej. Można to było osiągnąć poprzez awansowanie w hierarchii administracyjnej lub w armii, odnoszenie zwycięstw w bitwach czy wojnach lub wykazywanie się talentami i zdolnościami przywódczymi. Gdy taki ambitny pretendent znalazł się już w społecznej elicie, musiał zyskać poparcie innych wpływowych osób i grup, takich jak kapłani, pałacowi dostojnicy, czy wreszcie sam faraon. Czasem trzeba było również zdobyć uznanie w oczach ludu, na przykład poprzez inwestycje w budowę świątyń lub organizowanie ceremonii religijnych. Jeśli już udało się zyskać wystarczającą ilość poparcia i społeczne uznanie, można było wreszcie być mianowanym faraonem. Zazwyczaj ceremonia odbywała się w świątyni w Tebach lub w Memfis, gdzie przyszły faraon otrzymywał insygnia królewskie i składał przysięgę przed bogami. Gdybyśmy przenieśli się w czasie, to jakie rady moglibyśmy dać dzielnemu Egipcjaninowi, którego marzeniem było zostać faraonem? Bądź wykształcony. Naszym pierwszym bohaterem jest Horemheb, który był faraonem na przełomie XIV i XIII wieku przed naszą erą. Horemheb urodził się prawdopodobnie w Herakleopolis Magna i początkowo był wojskowym. Jak to zwykle bywa w przypadku życiorysów władców żyjących kilka tysięcy lat temu, niewiele wiemy o jego życiu przed objęciem władzy. Skoro nie dysponujemy żadnymi informacjami na temat jego rodziców czy rodziny, możemy zakładać, że wywodził się z ludu. Drogę do władzy Horemheba możemy w pewien sposób prześledzić, sprawdzając nadane mu tytuły, które zostały unieśmiertelnione na ścianach jego grobowca w Sakkarze. Oto przyszłego faraona tytułowano nosicielem królewskich wachlarzy, a także tym, który jest u stóp swojego pana na polu bitwy, w dniu zabijania wrogów. Wreszcie dziedzicznym księciem. Pośród tych wszystkich godności, które w grobowcu wykuł mu rzemieślnik, notabene na pewno na umowie o dzieło, jest też jeszcze jedno stanowisko. Królewski wysłannik do obcych krajów na południu i północy. Pozycja królewskiego posłańca oraz pewna statua oznaczają coś, co jest mi bardzo bliskie. Horemheb oprócz bycia żołnierzem za czasów Amenhotepa III czy Echnatona, był także królewskim skrybą na dworze Tutanchamona. Będąc uwiecznionym w posągu jako skryba, Horemheb przedstawia się jako osoba umiejąca pisać i kontynuuje tradycję przedstawień egipskich urzędników jako ludzi o niespotykanej wręcz mądrości i zamiłowaniu do nauki. Na jego kolanach widzimy zwój papirusu, na którym zapisał swój hymn do Tota, patrona skrybów. Na jego lewym kolanie leży muszla z atramentem, a na ramieniu obserwujemy pasek z miniaturowym skrybim niezbędnikiem. Fragment hymnu napisany przez przyszłego faraona brzmi następująco. Chwała Totowi, synowi Amona-Re, co jak księżyc piękny jest w swoim wschodzie. Władca jasnych zjawisk, co bogów rozświetla. Witaj księżycu Tocie, byku z Heliopolis, który rozciąga siedzibę bogów, kto zna ich tajemnice, kto ustanawia ich przykazania. Ten, który przesiewa dowody, który sprawia, że zły uczynek powstaje przeciw sprawcy, który sądzi wszystkich ludzi.
Jak już wcześniej wspomniałem, Horemheb służył w armii egipskiej za panowania Amenhotepa i Echnatona, a po śmierci tego drugiego, jak większość wpływowych Egipcjan, poparł przywrócenie tradycyjnego kultu politeistycznego i objął stanowisko naczelnego dowódcy pod rządami Tutanchamona, a potem Aja. Po śmierci Aja Horemheb został faraonem i rozpoczął rządy mające na celu przywrócenie porządku i stabilności w kraju po okresie rządów heretyckiej z punktu widzenia Egipcjan dynastii. Był zdecydowanym władcą, który dążył do umocnienia swojej pozycji, ograniczenia wpływów możnych i zwiększenia kontroli nad administracją państwową. Wprowadził szereg reform i zmian, m.in. ograniczył wpływy kapłanów, wzmacniał armię, a także rozwijał kult bogini Mut w Tebach. Horemheb zmarł w wieku około 50 lat i został pochowany w grobowcu w Dolinie Królów. Pozostawił po sobie pozytywną ocenę jako faraon, który przywrócił porządek i stabilność po burzliwych czasach oraz jako skuteczny dowódca wojskowy i reformator administracji. Bądź zdyscyplinowany i wpływowy. Innym człowiekiem, który dostąpił godności faraońskiej, nie należąc jednocześnie do królewskiej rodziny, był Ramzes I. Wiemy o nim zdecydowanie mniej aniżeli o jego sławnym wnuku Ramzesie II, który był wielkim budowniczym rządzącym w Egipcie aż 66 lat. Nasz bohater zasiadał na tronie dokładnie 33 razy krócej, bo jedynie 2 lata. Horemheb nie doczekał się męskiego potomka, a w każdym razie nic nam nie wiadomo o takim, który by poprzedniego faraona przeżył. Schedę po nim objął więc Ramzes, który stał się założycielem nowej dynastii. O rodzinie Ramzesa wiemy tylko tyle, że jego ojcem był Seti, który był żołnierzem, a potem dowódcą wojsk egipskich. Tym samym Ramzes, który przed koronacją nosił imię Paramessu, rozpoczynał swoją karierę jako wojskowy. Powoli piął się po szczeblach hierarchii wojskowej, a jako że sam Horemheb wywodził się z armii i miał zaufanie do wojskowych, mianował go na wezyra, a jednocześnie drugiego najważniejszego człowieka w państwie. Ramzes po prostu miał papiery, czy też jakby sam mógł powiedzieć papirusy, na rządzenie krajem. Rzućmy sobie okiem na jego CV. Ramzes brał udział w kampaniach militarnych prowadzonych przez poprzednich faraonów oraz podobnie jak swój poprzednik posiadał biegłą znajomość pisma i umiał sporządzać dokumenty urzędowe. Przeszedł długą i mozolną drogę kariery, od dowódcy wojskowego przez inspektora koni do prestiżowego urzędu nadzorcy Korpusu Rydwanów. Jego talent w końcu został dostrzeżony i został królewskim posłem oraz zajmował prestiżowe stanowisko inspektora ujść Nilu. Nie wiemy dokładnie, jak doszło do wyboru Ramzesa na faraona, ale przypuszcza się, że mógł mieć na to wpływowy kapłan ze świątyni Amona, który poparł jego kandydaturę. Według innych źródeł to sam Horemheb namaścił Ramzesa na najwyższego kapłana Egiptu, a potem swojego następcę. Paramessu, już jako Ramzes I, objął władzę około 1292 roku przed naszą erą, ale rządził Egiptem tylko 2 lata zanim zmarł. Jego następcą został jego syn, Seti I. Bądź bezwzględnym oportunistą. Przeniesiemy się teraz do czasów późniejszych, kiedy to nad Nilem pojawiło się widmo upadku. W VII wieku przed naszą erą Egipt był już cieniem dawnego imperium, które 2000 lat wcześniej wznosiło monumentalne budowle i było wysoce rozwiniętym ośrodkiem cywilizacyjnym i kulturowym. Wystarczy spojrzeć na piramidy, które wznoszono za czasów ostatniego kuszyckiego faraona, Taharki, by przekonać się, że wielkość potężnego niegdyś kraju niebywale wręcz skarlała. Tak o wątpliwej potędze Egiptu mówi asyryjski król Sennacheryb do Ezechiasza, obrońcy Jerozolimy. Cóż to za bezpieczeństwo, któremu zaufałeś? Myślisz może, iż próżne słowa zdołają zastąpić radę i siłę do walki? W kimże pokładasz ufność, że się przeciwko mnie zbuntowałeś? Oto ty się opierasz na Egipcie, na tej nadłamanej lasce trzcinowej, która gdy się kto na niej oprze, wchodzi w dłoń i przebija ją. Takim jest faraon, król egipski dla wszystkich, którzy na nim polegają. Ezechiasz ostatecznie poddał miasto, dzięki czemu ocalił ludność. Swoją drogą ciekawe jest to, że w Starym Testamencie opisano to wydarzenie nieco inaczej. Według Księgi Królewskiej Jerozolima nie padła, w odróżnieniu od 185 000 asyryjskich żołnierzy, którzy zostali zamordowani przez Anioła Pańskiego. Wybaczcie mi tę dygresję, wracam już do tematu. Paradoksalnie okres panowania faraona Taharki niektórzy badacze określają jednak kuszyckim renesansem. Istotnie, korzystne wylewy Nilu w tamtym czasie zapewniały ponadprzeciętną nadwyżkę plonów, które następnie spieniężano.
Te fundusze pozwoliły na inwestycje w świątynie, a także piramidy niedaleko Nuri. Faraonowi sen z powiek spędzała jednak jedna istotna sprawa, mianowicie Asyria. Jeżeli podobają Ci się materiały, które powstają w skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji. Od około 680 roku przed naszą erą Egipt był wielokrotnie najeżdżany przez Asyryjczyków. Najpierw pod wodzą króla Asarhaddona, a następnie Aszurbanipala. Naszymi bohaterami są tutaj Necho oraz jego syn Psametych, którzy jako jedni z wielu możnych w tym okresie wielkiej niepewności podczas inwazji ze wschodu przeszli na stronę najeźdźców. Necho był wpływowym arystokratą i prawdopodobnie był w dobrych kontaktach z Asyryjczykami. W 672 roku przed naszą erą został władcą w mieście Sais, po czym samozwańczo tytułował się faraonem. Niedługo później Asyria po raz kolejny najechała Egipt, a Asarhaddon miał w zanadrzu jednego z naszych bohaterów. Uznał on tytulaturę ambitnego, a jednocześnie bezwzględnego Egipcjanina i nadał rozległe włości, włączając w to miasto Memfis. Przyjęcie ziemi od króla asyryjskiego oznaczało jednocześnie uznanie jego zwierzchności, zatem Necho królem czy też faraonem był tylko w teorii. Wyprawy Asyryjczyków na tereny Egiptu trwały jeszcze przez długie lata i urzędujący kuszycki faraon Taharka wreszcie musiał uznać wyższość najeźdźców. Wydawałoby się więc, że teraz Necho po prostu obejmie władzę zasiadając na tronie w Sais lub Memfis i będziemy mogli zakończyć tę historię. No, nie do końca. Wielka ambicja prawie zgubiła samozwańczego faraona. Aszurbanipal zorientował się, że Necho wraz z innymi większymi lub drobniejszymi możnowładcami z Dolnego Egiptu spiskowali przeciw niemu. Król pojmał spiskowców, wymordował część ludzi w ich miastach, a wielu innych wziął w niewolę. Jednak jak się okazuje, by osiągnąć wielkie czyny, trzeba mieć również nieco szczęścia. Necho, pomimo bycia jednym z głównych podżegaczy i spiskowców, został nieoczekiwanie przez Aszurbanipala ułaskawiony. I nie wiemy, czy asyryjski król miał słabość do Egipcjanina, czy może kierował nim wyłącznie pragmatyzm. Natomiast faktem jest, że Necho zamiast zostać skazanym na śmierć, został przywrócony jako władca Sais, a nawet otrzymał pod jurysdykcję nowe terytoria. Nie zapomniano też o jego synu, naszym drugim bohaterze Psametychu, którego mianowano władcą miasta Atribis. Aszurbanipal najprawdopodobniej chciał upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Darując życie ojcu Psametycha, chciał zyskać w Egipcie oddanego sojusznika oraz dodatkowo doprowadzić do jeszcze większej anarchii i rozedrzeć królestwo, które miało być od teraz areną walk politycznych i militarnych pomiędzy Necho a Kuszytami. Tak się też stało. Kuzyn zmarłego niedługo wcześniej Taharki, Tantamani, postanowił odzyskać Egipt, o czym dowiadujemy się ze steli snu. W roku, kiedy jego królewska mość został ukoronowany, zobaczył on we śnie dwa węże. Jednego po prawej, drugiego po lewej. Jego królewska mość obudził się potem i szukał ich na próżno. Jego królewska mość powiedział: dlaczego mi się to zdarzyło? Wtedy wyjaśniono mu: kraj południowy już do ciebie należy, podbij kraj północny. Te dwie panie pojawiły się na twej głowie, aby ci dać kraj w całej jego długości i szerokości, bez dzielenia się z nikim. Tantamani istotnie wyprawił się ku Memfis, które padło pod naporem jego wojsk. Potem pożeglował Nilem dalej ku północy, by rozprawić się z tamtejszymi wodzami. Podczas walk uśmiercony został Necho, a jego syn Psametych uciekł do Niniwy, skąd niedługo później ruszyła kampania odwetowa. Aszurbanipal wysłał wojsko, które oprócz rozbicia armii Tantamaniego dokonało jeszcze jednej istotnej rzeczy. Doszczętnie złupiło Teby. Miasto, które przez tysiące lat rozwijało się jako jedna z kolebek imperium, zamieniło się po najeździe Asyryjczyków w kupę gruzu, przeplataną w dodatku trupem, który ścielił się gęsto. Psametych wrócił do kraju jako wasal Aszurbanipala. Jednak niedługo potem mianowano go faraonem, a on sam dość skutecznie próbował się uniezależnić od niedawnych mocodawców. Jednak jego życie oraz ciekawe eksperymenty, których był pomysłodawcą, to temat zupełnie innej opowieści.